Dobrze, witam wszystkich na spotkaniu klubu sąsiedzkiego. Dzisiaj będzie bardzo krótko, bo mamy tylko 4 punkty. Po pierwsze, w tym tygodniu odbędzie się sprawdzanie stanu gazomierzy. Wizyty będą w losowych godzinach, więc najlepiej sobie wziąć wtedy wolne. Po drugie, ze względu na gniazdowanie jeżyków, centralne ogrzewanie włączone będzie dopiero w przyszłym roku. Po trzecie, niestety prababcia pani Mirkowskiej zmarła na dzień przed swoimi 110 urodzinami. Uczcijmy jej pamięć minutą ciszy. Dobrze, przejdźmy do ostatniego... Przepraszam, że się wtrącam, skoro jesteśmy przy smutnych rzeczach. Przełożono premierę ostatniego sezonu Gry o Tron i nie będę miał o czym rozmawiać w pracy. Czy możemy to też uczcić minutą ciszy? Żartujecie sobie? Chcecie porównać moją prababcię do jakiegoś głupiego serialu? Dobrze słyszałeś, głupiego serialu. A twoja prababcia? Dobrze, przepraszam. Uczcijmy to minutą smutnych rozmów w małych grupach. Okej. Gra o Tron to jest bardzo dobry serial. Ja tam wolę tajemnice Sagali. Dla mnie są porównywalne. Moja babcia była wspaniałą kobietą i świadkiem historii. To tak jak Daenerys. Słucham? Dobrze, przejdźmy do 4. A czy nie możemy uczcić czegoś wesołego? Ja na przykład ostatnio urodziłam dziecko. Co pani proponuje? Proponuję minutę imprezy, jakby jutra miało nie być. Przejdźmy do ostatniego. Co znowu? Zbliża się 1046. rocznica bitwy pod Cedynią, dlatego proponuję minutę rekonstrukcji historycznej. Coś jeszcze? Mnie puściła rwa kulszowa. Miałem bardzo udane połowy. A pani Kasia poradziła sobie z mafią. Dobrze, koniec! Przejdźmy do ostatniego tematu. Nareszcie udało się złapać grasującego na naszym osiedlu publicznego onanistę. To ja proponuję minutę? Jak byłem dzieciakiem, to chciałem być Kubą Zawilskim. A ten odcinek w Biskupinie to uczynił ze mnie tego, kim dzisiaj jestem. Ale Gra o Tron to jest ewenement, to jest renesans fantazy. No, trochę zżynają z Sagali, nie? No ale na bogato. No na bogato. Wystarczy, bo zapomniałem. Dobra, jeszcze raz.